Przebrnęliśmy przez to, zegar pięknie trzyma wałek, wszystko hula. Sprawdźmy nasze znaczki. Tutaj mam to pokazać. O. Tutaj też są oznaczenia z przodu na wałku. Na wałkach. Tutaj są takie kreski wybite. Tutaj i tutaj też. Jak przyłożycie sobie linii prostej, muszą się pokrywać i wtedy jest wszystko git. Ale widać, że tutaj śmiga dobrze to wszystko. Ok, jak już wcześniej wspomniałem, tak bardzo kurczę się przejąłem tym wprowadzaniem wałków z powrotem, że zapomniałem z tego wszystkiego zainstalować napinacz. Zrobię to teraz. Na szczęście mam narzędzie dzięki uprzejmości mojego kolegi, którego mega serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Dzięki bardzo. Dobrze, że nie odesłałem, bo miałbym poważny problem teraz. I znowu przestój. Ale nic, spróbujemy sobie z tym poradzić teraz. Wrzucam napinacz w przyrząd. Trzeba go tutaj trochę rozszerzyć. Tak jest zainstalowany. Wprowadza się pina. Jest dość ciasno. Ale jak już mamy to złapane, ściskamy. Dobra, ściskamy. Tutaj jest dodatkowo otwory są, żeby to zablokować i się już nie stresować tym dalej. No to trzeba sporo siły, żeby to zadziałało. Ok, no to sobie zablokowałem imbusem i teraz wprowadzamy napinacz, otwór, trochę pracy. O, teraz mamy to. Jest napinacz zainstalowany w przyrządzie. Wam tu pokażę, jak to wygląda. Ok. A tu jeszcze dam trochę oleju w międzyczasie. Nie zaszkodzi. Na sam napinacz. Ok. No dobra, i teraz wyciągamy blokadę. Bardzo upewniamy się, że wałki są na swoim miejscu. Bardzo delikatnie puszczamy naprężenie. Wyciągamy przyrząd. No i widzimy, że nie doszło do końca. Trzeba go dopchnąć w taki sposób, żeby tu można było zainstalować jeszcze zegara. Zanim zainstaluję, sprawdzę, czy to wszystko śmiga, jest ok. No i dobra, mamy napinacz zainstalowany. Teraz zegar by się przydał. Do napinaczy też specjalne są pierścionki. O, sorry. Ale z informacji, jakie mam, czy gdzieś na filmie widziałem, że pasują też pierścienie od tych pinów, które są w klamce hamulca i sprzęgła. I powiem szczerze,
O ile rozmiarowo to było ok, to są trochę inny kolor mają i nie wiem, czy jakie mają właściwości mechaniczne, czy nie są z innego materiału zrobione. Dobra, spróbujemy go tutaj. Instalujemy pierścień zabezpieczający. Powinno być ok. Git. Siadło. Sprawdzamy jeszcze, czy na pewno jest wszystko jak trzeba z każdej strony. Czy git. Dobra. A teraz przymierzymy sobie pompę trochę. Tutaj smaruję trochę wał. I teraz przymierzę sobie pompę, tak żeby ustawić delikatnie. Ją przyłożę w pozycji, w której będzie miała się znaleźć ostatecznie na wałku. Muszę to ustawić tak. Tak jak mają te wpusty tutaj, te płaskie części się ustawić, żeby już ją mieć wstępnie przygotowaną do montażu. Coś mi tutaj nie pasuje. Muszę ją przesunąć. Właśnie. Trzeba to będzie ustawić. Tak, żeby później łatwiej było to zainstalować. O. Ona tak dojdzie. Tutaj wtedy i trafia w port. Sprawdźmy sobie jeszcze na razie bez origa, czy gdzieś tam nam ten korpus nie odstaje za bardzo. Jest ok, jest wszystko git. Pompa pięknie wchodzi na styk. Dobra, i teraz tak ją przeniesiemy. Dobra, przed instalacją tutaj tą powierzchnię sobie trochę nasmarujemy olejem, żeby to wszystko było mokre. Chcemy na sucho startować. Tu jeszcze dodatkowo w te porty wpuszczę trochę oleju. Dobra. I teraz bierzemy pompę, ściągamy z wału, tak jak była już ustawiona delikatnie. Te rotory nam się nie przesuną, ale musimy to dobrze ułożyć. W instrukcji jasno było napisane, że należy użyć śrub, które były dostarczone z pompą. Te są też tutaj trochę dłuższe, bo też jest inny korpus, więc tak zrobimy. I teraz tak sobie tylko to przyłapiemy. Są takie śruby.
złapię. To jest tylko do montażu. Później to i tak będzie wszystko trzeba będzie wyosiować. Łapiemy to tak, żeby nam to się po prostu nie przemieszciło. Tylko tak, żeby nie było luzu, a i tak będziemy całość jeszcze później do procedury osiowania ustawiać. Ale te nowsze instrukcje mówią o tym, że lepiej to zrobić na stole, żeby tego kluczowego, takiego bardzo ważnego o-ringu tutaj nie zniszczyć przy montażu. Tak to łapiemy. Mamy złapane. Pompka jest na miejscu. I tak to będzie do dalszej instalacji.